Cześć, witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z moją rutyną pielęgnacyjną z kwasem askorbinowym. Przebitki do tego filmu nagrałam już, myślę, że ponad miesiąc temu, natomiast dopiero teraz siadam do nagrania i już minęło 1,5 miesiąca, odkąd używam kwasu askorbinowego. Ja mam tutaj tą taką bardzo skoncentrowaną formę 20%, ale za naprawdę niewielkie pieniądze. Mamy tutaj dobrą formulację, bo pH 2,2, a więc niższe niż nawet te 3,5, które się przyjmuje, że jest idealne. Dodatkowo mamy kwas ferulowy, witaminę E, czyli tak można sobie troszeczkę skojarzyć ze SkinCeuticals, które kosztuje 800 zł. Tutaj mamy za 4 dychy bardzo skoncentrowany produkt, dodatkowo jeszcze kwas hialuronowy, jak dobrze kojarzę, pantenol łagodzący. No i ja też nie odnotowałam żadnego podrażnienia mimo tak dużego stężenia, ale oczywiście jaki produkt wybierzecie, to jest Wasza indywidualna decyzja. Ja nigdy Was nie zachęcam do żadnych zakupów, chociaż wiem, jak to w praktyce wychodzi. Pokażę Wam po prostu moją rutynę pielęgnacyjną z tym składnikiem, wiedząc, że ma swoje ograniczenia. Pokażę Wam, z czym łączyć, z jakimi składnikami, raz jeszcze przypomnę, z czym nie łączyć, tak żeby Wam to jak najlepiej utrwalić, żebyście nie bali się tej substancji. Jeżeli chcecie więcej posłuchać o samym kwasie askorbinowym oraz o pozostałych pochodnych witaminy C, to zachęcam Was do obejrzenia tego filmu. Tam wszystko bardzo dokładnie omawiam, łącznie z właściwościami i mam nadzieję, że wszyscy potem będziecie mogli śmiało stosować także w okresie letnim, bo witamina C w formie kwasu askorbinowego jest najskuteczniejsza i też pomaga nam chronić naszą skórę przed promieniowaniem UV. Także mam nadzieję, że dzisiejszy filmik będzie pomocny. Jeżeli tak będzie, to zostawcie kciuka do góry. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie też subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i już zaczynamy. Zanim Wam pokażę, z czym łączę kwas askorbinowy, szybkie przypomnienie, z czym go nie łączyć. Przede wszystkim z niacinamidem, dlatego że już nawet nie chodzi o destabilizację niacinamidu w niższym pH, tylko bardziej chodzi o to, że te dwa składniki łącząc się tworzą kwas nikotynowy, który jest drażniący i bardzo często występuje momentalne podrażnienie. Ja sama miałam taką sytuację, kiedy nałożyłam tonik z kwasem askorbinowym, a potem bez zastanowienia sięgnęłam po esencję, w której był niacinamid i był łogień. I to do tego stopnia, że nawet po zmyciu tego, bo momentalnie zmyłam wszystko, co miałam na twarzy, moja skóra była bardzo podrażniona, zaczerwieniona, swędząca, piekąca i tak myślę, że co najmniej 2 dni musiałam odbudowywać barierę hydrolipidową, więc dlatego się nie zaleca łączenia tych dwóch składników. Zostawcie po prostu niacinamid na wieczór, jeżeli stawiacie na kwas askorbinowy rano. Pozostałe pochodne witaminy C nie gryzą się z niacinamidem, także możecie je dowolnie łączyć. Niestety odpada też peptyd miedziowy. Połączenie kwasu askorbinowego i peptydu miedziowego sprawia, że oba składniki, które normalnie osobno mają silne właściwości antyoksydacyjne, zaczynają wręcz tworzyć wolne rodniki, a więc wpływają na oksydację. Także jest to bardzo niedobre połączenie i po prostu starajcie się peptydy miedziowe sobie zostawić na inną porę dnia. W tej samej rutynie pielęgnacyjnej, ze względu na to, i cały czas się będę opierała na takiej dobrej formulacji kwasu askorbinowego, która jest kwasowa, więc nie łączymy kwasowych produktów z produktami kwasowymi oraz produktami o potencjale drażniącym. Także kwasu askorbinowego nie łączymy z kwasami po prostu oraz z retinoidami. To jest złe połączenie, dlatego że tutaj też będzie łogień i bardzo łatwo o zaburzenie bariery hydrolipidowej, więc podsumowując, nie łączymy z niacinamidem, z peptydem miedziowym i ze składnikami potencjalnie drażniącymi, czyli z kwasami i retinoidami. Kwas askorbinowy jest najprostszą, ale najskuteczniejszą formą witaminy C. Ma szereg zastosowań i tutaj już mamy mnóstwo badań, kilkadziesiąt lat badań nad witaminą C, które świadczą o tym, że ona po prostu konkretnie działa. Tylko żeby działała, musi mieć odpowiednie pH. I zaraz się odezwą głosy, że wcale nie, bo w tych takich nowszych formulacjach też są składniki, które są nośnikami składników, a więc wpływają na głębszą penetrację. I tak i nie, bo gdyby tak było, to też pochodne witaminy C miałyby ułatwione zadanie, a wcale tak nie jest. Nie ma wyraźnych badań, które by wskazywały, że pochodne witaminy C z taką łatwością przenikają w głębsze warstwy skóry. Sama witamina C w formie kwasu askorbinowego rozpuszczalna w wodzie też nie ma łatwo, ale obniżone pH właśnie do co najmniej 3,5, a nawet niżej pomaga w głębszej penetracji. To jest jedno. Mówimy tutaj o działaniu, natomiast też niższe pH determinuje stabilność i trwałość
i zachowanie tych właściwości witaminy C. Więc jeżeli kupujecie serum z witaminą C i ono zawczasu już jest ciemne, to znaczy, że jest utlenione, to znaczy, że po prostu jego formulacja jest nieodpowiednia, ma za wysokie pH, bo każde serum z kwasem askorbinowym schodząc z taśmy jest przezroczyste, dlatego że kwas askorbinowy naturalnie jest w formie białego proszku, rozpuszczalnego w wodzie. Więc wsypując biały proszek do wody uzyskujemy nadal kolor wody. Więc o ile ktoś nie miesza z whisky, no to mamy przezroczystą ciecz. Nie jest to kwestia surowca, niektórzy jakieś herezje rozpowszechniają. Kwas askorbinowy zawsze po prostu po rozpuszczeniu w wodzie będzie miał kolor wody. Mając dobre pH, nie utlenia się szybko, czyli nie ciemnieje i zachowuje swoje właściwości. Więc jeżeli już decydujecie się na zakup serum z kwasem askorbinowym, to wybierzcie takie, gdzie producent wręcz zaznacza, jaki jest pH tego produktu, żeby nie gdybać, czy ma nośniki składników aktywnych, czy może to pH jest odpowiednie. Jeżeli producent o to zadbał, to się tym pochwali. Nie jest to duży koszt, osobiście wolę dopłacić te 20 zł i mieć konkretne stężenie kwasu askorbinowego w dobrej formulacji, też z pomocniczymi składnikami typu kwas ferulowy, witamina E, kwas hialuronowy, pantenol, tak jak w tym serum marki Skintra, które kosztuje 4 dychy, a mamy tutaj naprawdę bardzo wydajny produkt, który oczywiście ma 3 miesiące przydatności od otwarcia, ale ja już go mam od 1,5 miesiąca, no i zużyłam więcej niż połowę, także da się. A jeszcze raz pokażę Wam, jak dobra jest to formulacja poprzez kolor. Zobaczcie, że to nie jest utleniony produkt. Mimo że nie trzymam go w lodóweczce, początkowo trzymałam, ale zauważyłam, że jednak wytrąca się kwas askorbinowy, wytrąca się biały proszek, bo tutaj Skintra nie zaleca trzymania w lodówce. Sprawdziłam, zauważyłam, że się wytrąca i jednak zaczęłam trzymać poza lodówką. I mimo tego, że nie trzymam w chłodnym, zaciemnionym miejscu, to zobaczcie, że ten produkt się jeszcze nie utlenił. Po 1,5 miesiącu. Delikatnie zmienił kolor, bo początkowo był całkowicie przezroczysty, natomiast w tym momencie jest taki delikatnie żółtawy, ale nie jest utleniony. Od samego początku, jak zaczęłam używać tego produktu, a w sumie nie zauważyłam żadnego podrażnienia, mimo że stosuję retinoidy, to od samego początku czułam takie fajne nawilżenie, ujędrnienie tej skóry i rozświetlenie. Kwas askorbinowy zawsze zapewni Wam bardzo szybkie efekty. Mimo że producent zaznacza tutaj, żeby stosować od 1 do 4 razy w tygodniu, to ja go stosuję codziennie. Codziennie rano, tylko nie stosuję dzień po zastosowaniu retinoidów, a w tym momencie retinoidy stosuję tak 2 razy w tygodniu. Także wiecie, optymalnie ze względu na większe nasłonecznienie, więc w pozostałe dni kwas askorbinowy. I też jest ciekawa informacja, żeby nie stosować na okolice oczu. Jeżeli macie bardzo wrażliwą okolicę oczu, to bym uważała, natomiast ja osobiście lubię go nakładać pod oczy, dlatego że kwas askorbinowy też uszczelnia ścian naczyń krwionośnych, więc będzie wpływał na zmniejszenie zasinienia. No i też fajnie, jak działa nam na okolice oka pod kątem syntezy kolagenu, ujędrnienia tej skóry, nawilżenia, więc ja stosuję pod oczy i też zauważyłam, że ta okolica pod okiem wygląda lepiej. No i w końcu przechodzimy do mojej praktyki. Pamiętajcie, że będzie to wielowarstwowa pielęgnacja, tak umyślnie rozbudowana, nawet jeżeli na co dzień aż tylu produktów nie stosuję, bo zdarza się minimalizm. Moglibyście używać tylko serum z witaminą C, a na to filtr i jak najbardziej wystarcza i też myślę, że większość cer mieszanych, tłustych woli taki skinimalizm. Natomiast jeżeli macie cerę suchą, tak jak moja, czy mieszaną w kierunku suchej, to z pewnością lubicie też tam podokładać jeszcze różne warstewki, ale głównie w tym filmie chodzi o to, żeby Wam pokazać, z czym można łączyć kwas askorbinowy. Po delikatnym myciu twarzy rano, zawsze u mnie to jest mega delikatne mycie i osuszeniu skóry, nakładam bezpośrednio witaminę C, dlatego że tutaj mamy pH na poziomie 2,2, a więc to zawczasu będzie już nam obniżało pH i w sumie da nam to takie delikatnie kwasowe, jak naturalnie jest na naszej skórze, a więc bezpośrednio nakładam serum z kwasem askorbinowym. Ono ma wodnistą konsystencję, także też bardzo ładnie się rozprowadza. Może delikatnie się klei, aczkolwiek to jest bardzo delikatne, więc tym bym się nie przejmowała. Po chwili wręcz to uczucie znika. Po nałożeniu tego serum odczekuję zawsze 5 minut, tak żeby to pH się unormowało. Mimo że pH naszej skóry nie obniży się do tych 2,2,
2, dlatego że myjąc twarz delikatnie podwyższamy pH, potem nakładamy coś, co ma niskie pH, więc powiedzmy, że wychodzi z tego średnia arytmetyczna. Ale nadal, jeżeli nakładacie jakiś produkt kwasowy, to najlepiej jest poczekać 5 minut, coś porobić w międzyczasie, umyć zęby, cokolwiek i dopiero potem możecie przechodzić już do kolejnych kroków pielęgnacji i stosować nawet składniki, które normalnie nie lubią niskiego pH, jak na przykład peptydy. I tutaj tylko peptyd miedziowy jest ograniczeniem, natomiast pozostałe peptydy, czyli peptydy sygnałowe, neuropeptydy nie mają żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o kwas askorbinowy. Śmiało można je stosować, dlatego właśnie po tych 5 minutach nakładam serum z argireliną, z The Ordinary, które już też zaraz będę kończyła. Ono też jest o konsystencji wodnej, więc też bardzo łatwo się rozprowadza i nakładam je tylko tak naprawdę w tym momencie na okolice czoła, ze względu na to, że neuropeptydy relaksują mięśnie, więc chcę delikatnie zmniejszyć mimikę czoła. Na rynku mamy coraz więcej produktów z argireliną i jest dosłownie parę, które mają właśnie takie stężenie 10%, natomiast The Ordinary jest jedynym, który ma taką stricte wodną konsystencję, co mi osobiście bardzo odpowiada. Następnie przechodzę do toniku nawadniającego z Q&A. Myślę, że już niedługo będę kończyła, dosyć długo mam ten produkt, ale jest mega wydajny i ja go traktuję jako serum, takie nawadniające z kwasem hialuronowym, z różnymi formami kwasu hialuronowego i do tego jeszcze mnóstwo alg. To jest produkt naszpikowany algami, które dodatkowo jeszcze wspierają ochronę naszej skóry przed promieniowaniem UV. Były na to badania, więc świetnie nawilżają, ujędrniają tą skórę, nawadniają i zawsze produkty, które mają w sobie składniki hygroskopiny, a więc takie wiążące wodę w naskórku i wręcz zwiększające swoją objętość, nakładam na lekko zwilżoną skórę. Tylko zwróćcie uwagę na to, jeżeli używacie wód termalnych, czy te wody termalne przykładowo nie mają tam w składzie miedzi. Bo może tak być. Jeżeli jest miedź, to nie stosujecie, bo tak jak Wam mówiłam, nie łączymy miedzi z kwasem askorbinowym, czy to peptyd miedziowy, czy po prostu miedź, więc zwróćcie na to uwagę. Natomiast jeżeli macie jakiś tonik neutralny, który nie ma w składzie ani niacinamidu, ani peptydu miedziowego, ani kwasów, ani retinoidów, to śmiało możecie potraktować skórę tym tonikiem, tak żeby delikatnie zwilżyć skórę i następnie nakładacie coś takiego mocno nawadniającego. Następnie bez czekania, bo nie ma takiej potrzeby. Tutaj żadne składniki się nie gryzą. To, że nakładamy jeden po drugim, nie wpłynie wcale na ich wchłanialność. Na to idą czynniki wzrostu marki Sesderma. Wybrałam ten produkt też z Waszego polecenia, bo gdzieś tam w komentarzach ktoś pisał, że porównując Sesdermę z Dmae, z czynnikami wzrostu, czynniki wzrostu wygrywają i to jest seria Factor G. Kupiłam go w zestawie na Notino razem z kremem pod oczy. Jeszcze go nie używałam, ale pewnie niedługo zacznę. I on, powiedziałabym, że ma właśnie bardzo porównywalne działanie do tego serum z Dmae, bo też bardzo szybko daje efekt napięcia skóry, delikatnego nawilżenia. Oba mają dosyć intensywny zapach, bo Sesderma raczej tam nie stroni od zapachów. No i też mamy oczywiście tutaj nośniki składników aktywnych, więc gdzieś ta gwarancja jest takiego szybkiego działania, a czynniki wzrostu mają również za zadanie pobudzanie produkcji kolagenu, elastyny, także szybką regenerację skóry, co też jest bardzo potrzebne, zwłaszcza jeżeli w międzyczasie stosujecie różne kuracje kwasami czy retinoidami. Wszystko do tej pory było w formie żelowej i albo nakładam to na zwilżoną skórę, albo nie, dlatego że i tak te kosmetyki mają nośniki składników aktywnych, więc nie potrzebują dodatkowej pomocy w penetracji. Natomiast teraz wjeżdża coś o konsystencji emulsyjnej i też już zaraz będę kończyła ten produkt. To jest marka Theramid. Marka Theramid, a raczej Niche, które jest głównym producentem m.in. marki Theramid, wypuściło teraz nowość z 3% peptydem miedziowym. Jestem chora na punkcie tego produktu, już pisałam do marki, bo niestety nie ma wysyłki do Polski i pytałam się, dlaczego nie ma, także może będę miała jakoś tam odpowiedź, bo przy wcale nie takiej wysokiej cenie, porównując chociażby z Basic Club, mamy aż 3% i ogólnie formuły tych kosmetyków, kombinacje, stężenia są cudowne. Musiałam o tym powiedzieć, bo jestem naprawdę nakręcona tym peptydem miedziowym. Póki co zaraz użyję serum z 22% stężeniem peptydów. Mamy tutaj również ceramidy w składzie, jak dobrze pamiętam, także to jest takie wszystko w jednym. Mamy zarówno ceramidy, które dbają o barierę hydrolipidową, jak i też peptydy,
które nawilżają. W tym przypadku to są peptydy sygnałowe, a więc pobudzają produkcję kolagenu, elastyny. I mamy tutaj aż 22%, także naprawdę mega skoncentrowany produkt. Jest bardzo lekki, naprawdę ma taką leciutką konsystencję, która wcale nie obciąża, która będzie też świetna dla cer problematycznych, tłustych, które nie lubią obciążenia. No i oczywiście może być stosowane w pojedynkę, nie musicie nakładać miliona innych kosmetyków. Ja tutaj Wam po prostu pokazuję możliwe kombinacje, no i sama po prostu stosuję dużo rzeczy naraz. No ale wiecie, każda cera jest inna, każda potrzebuje czego innego, więc po prostu Wam mówię, że peptydy jak najbardziej można, o ile to nie jest peptyd miedziowy. Przy peptydach przeważnie ciężko jest określić jakieś takie wymierne efekty gołym okiem, natomiast przy tym stężeniu, przy tej formulacji wierzę, że działają, a do tego jeszcze mamy fajną taką odżywczą, lekką konsystencję. Kwas askorbinowy też nie gryzie się z olejami, a nawet bakuchiolem, czyli tą roślinną alternatywą dla retinolu. I dlatego też w rozbudowanej wersji poprzednie składniki nawadniające i odżywcze, te takie liftingujące, domykam serum olejowym z 1% stężeniem bakuchiolu i mnóstwem lekkich, ale odżywczych olejów marki Slavia. Ja to serum już wykończyłam już jakiś czas temu, ono leży w denku, natomiast jeszcze Wam pokazuję na przybitkach, z czym ewentualnie można łączyć, żeby jeszcze potresować Waszą pielęgnację i ją wznieść na wyżyny. Także 1% bakuchiolu, konkretne stężenie, a do tego jeszcze taka właśnie lekka, odżywcza, olejowa konsystencja, która świetnie mi się sprawdzała również na dzień. Nie czułam żadnego obciążenia. Pamiętajcie, aby po prostu zawsze te formy olejowe aplikować na lekko zbliżoną skórę dla lepszego rozprowadzenia, no i właśnie takiego poczucia lekkości. To wszystko domykam jeszcze kremem. Kremem marki Veoli z ceramidami. Powtórzę to raz jeszcze, że tutaj mamy podręcznikowy skład, jeżeli chodzi o naszą barierę hydrolipidową. To jest po prostu takie 1 do 1 odwzorowanie składu naszej skóry, naszej bariery hydrolipidowej. Nie mamy tutaj niepotrzebnych składników, jakichś zbędnych zapychaczy, mamy po prostu konkrety. Ta konsystencja jest tak lekka, że właśnie w pielęgnacji tak wielowarstwowej nie obciąża, tylko dopełnia wszystko właśnie tą dbałością o barierę hydrolipidową, a w wieczornej pielęgnacji lubię tego produktu używać jako serum ceramidowe. Jest zdecydowanie lepsze niż serum ceramidowe Basic Lab, ma większą pojemność i też stężenia są tutaj wyższe. Nie pomijając okolicy oka, gdzie podjeżdżam jednak tymi wszystkimi produktami, które nakładam na przynajmniej dolną partię twarzy, a więc te wszystkie sera gdzieś tam delikatnie zachodzą, zresztą też kosmetyki migrują, no ale to wszystko domykam jeszcze kremem. W tym momencie na dzień używam wersji 20 Seconds z Veoli, tej takiej lekko koloryzowanej, łososiowej, wersji Glam. Ona też jest rozświetlająca, no i skład jest niemal 1 do 1 z tą wersją klasyczną. Klasyczną uwielbiam, też ją używam bardziej na wieczór, a ta mi została na dzień, dlatego że bardzo ładnie, tak optycznie tą okolicę pod okiem rozświetla i wręcz sprawia, że ona jest mniej zmęczona. Jest to delikatny efekt optyczny, zarówno przez kolor, jak i mikę, ale pozostałe składniki aktywne są w takich samych stężeniach, jak i w tej wersji klasycznej. Uwielbiam obie wersje, jeżeli chodzi o problemy z pompeczką, no to w tym momencie po prostu mam takie silikonowe szpatułki, które bardzo łatwo można umyć, zdezynfekować i nie jest to dla mnie problemem, żeby ewentualnie tam przegrzebać w środku i dzięki temu ta pompeczka lepiej działa, a jeżeli już będę na wykończeniu, to po prostu będę wygrzebywała na bieżąco i tyle. Oczywiście na to wszystko idzie jeszcze filtr. Tutaj użyłam mojego ulubieńca wszechczasów, filtr Beauty of Johnson, który jest idealnym połączeniem ochrony SPF 50 z pielęgnacją. 30% ekstraktu z ryżu, prebiotyki, ekstrakty roślinne, filtry chemiczne nowej generacji. Zostawia piękny, subtelny glow, nawilżenie, nie szczypie w oczy, nie bieli, nada się dla cer problematycznych. Uwielbiam. I to tyle. Czekam na komentarze w stylu: o Matko Bosko, ile Ty tego nakładasz? Przecież wystarczyłby tylko krem. Pamiętajcie, że w tym filmie chodziło o pokazanie Wam, z czym można łączyć kwas askorbinowy, też z czym nie łączyć. Nie zawsze moja pielęgnacja jest tak rozbudowana rano. Czasem naprawdę wystarczy mi serum z kwasem askorbinowym z Kintra, bo ono też daje efekt nawilżenia i takiego fajnego ujędrnienia. Na to krem, czy już tylko krem z filtrem i tyle. To nie musi być jakaś mega rozbudowana pielęgnacja, ale może być i wcale nie trzeba się ograniczać, jeżeli właśnie lubicie rozbudowaną pielęgnację, chcecie dorzucić jeszcze innych składników aktywnych, to omijając tylko niacinamid
peptyd miedziowy, kwasy i retinoidy, da się to zrobić. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik był pomocny. Dajcie znać, czy kojarzycie któryś z tych kosmetyków, czy używacie kwasu askorbinowego, czy może innych pochodnych witaminy C, może macie swoich ulubieńców. Podzielcie się nimi w komentarzu. Wszystkie komentarze czytam, lubię i na wiele odpowiadam. Więc zostawcie kciuka do góry, zachęcam do subskrypcji i już do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!